Cześć wszystkim! Dziś zabiorę Was w świat filmowych parodii. Produkcji, które żarty serwują niemal na każdym kroku. Dla jednych są totalnym ubawem, dla innych jedną wielką żenadą. Mimo że parodie mają mieszane opinie, istnieje kilka tytułów, które potrafią rozśmieszyć i umilić czas nawet największym sceptykom. W tym filmie przedstawię Wam 5 parodii, które według mnie są warte obejrzenia. Po drodze zdradzę trochę zakulisowych smaczków i zobaczymy, które z tych produkcji naprawdę zarobiły konkretne pieniądze. Zaczynajmy! Darmowa fotka zwierzęcia futerkowego. Na miejscu 5 znajduje się film Robin Hood – Faceci w rajtuzach. Zabawna komedia Mela Brooksa z 1993 roku, która z przymrużeniem oka przedstawia legendę o Robin Hoodzie. Historia zaczyna się w Jerozolimie, skąd Robin ucieka z niewoli i wraca do Anglii, by odkryć, że jego ziemię przejął niegodziwy książę Jan. Z pomocą grupy barwnych postaci takich jak Mały John, Apsik, Zezuj i ekscentrycznego rabina organizuje w lesie bunt, by odzyskać sprawiedliwość i uratować piękną Lady Marian. Mel Brooks świetnie wykorzystuje różne rodzaje humoru, co sprawia, że film bawi na wiele sposobów. Parodia i nawiązania do innych filmów to podstawa komedii. Jest tu mnóstwo śmiesznych odniesień oraz zabawnych pomyłek i gier słownych. Film pełen jest także dziwnych, nowoczesnych elementów w średniowiecznym świecie. Przykładem może być tutaj bohater noszący buty marki Reebok. Te niepasujące szczegóły sprawiają, że film jest jeszcze zabawniejszy. Time out! Excuse me, bad guys. I am running out of air. Gotta get pumped. Film obfituje także w humor fizyczny. Bohaterowie wpadają na siebie, przewracają się, a walka często wygląda jak występ komediowy. Jest tu też wiele odniesień do innych znanych filmów, jak na przykład postać Don Giovanniego, która naśladuje Marlona Brando z Ojca Chrzestnego. No more. All right, you want plain English? Robin is gonna be dead. D-E-D. Dead. Kolejna pozycja to film W krzywym zwierciadle strzelając śmiechem. Szalona komedia z 1993 roku, która parodiuje klasyczne kino akcji. Utrzymany w stylu buddy cop movie film nawiązuje do hitów takich jak Zabójcza broń czy Szklana pułapka. Emilio Estevez i Samuel L. Jackson wcielają się w duet policjantów próbujących rozwikłać zagadkę skradzionego mikrofilmu z przepisem na kokainowe ciasteczka. Produkcja pełna jest gagów, absurdalnych sytuacji i przerysowanych scen akcji. Klasyczne klisze sensacyjne zostają wyolbrzymione. Od wybuchowych pościgów po sceny walki, które zamiast trzymać w napięciu rozśmieszają do łez. Chyba ktoś za nami jeździł. Możliwe, teraz też ktoś za nami jedzie. Zachowuj się, jak gdyby nigdy nic. Humor opiera się na parodii i błyskotliwych dialogach, a każda scena balansuje na granicy absurdu. Dla fanów popkultury film jest kopalnią nawiązań do hitów lat 80. i 90., a pojawienie się gwiazd takich jak Bruce Willis, Charlie Sheen czy Whoopi Goldberg dodaje kolejny poziom komizmu. Ciekawostką jest, że Bruce Willis pojawia się w krótkiej scenie jako parodia swojego bohatera ze Szklanej pułapki, co było niespodziewanym żartem docenionym przez fanów. Co to ma znaczyć? Czy to droga nad Pacyfikiem 1014? Droga nad Pacyfikiem 1014? Nie, to jest numer 814. Bardzo przepraszamy. Do ciekawych anegdot należy także improwizacja na planie. Wiele kultowych żartów w filmie powstało dzięki improwizacji aktorów. Samuel L. Jackson i Emilio Estevez spontanicznie wymyślali linie dialogowe, dodając jeszcze więcej komizmu i surrealistycznego humoru. Numer 3 na naszej liście należy do filmu Kosmiczne jaja, kolejnej komedii w reżyserii Mela Brooksa z 1987 roku. To przezabawna parodia science fiction, która głównie wyśmiewa Gwiezdne Wojny, ale także inne klasyki jak Star Trek czy Obcy. Film opowiada o prezydencie planety Kosmojajo, Skrubie, który chce wyssać powietrze z sąsiedniej planety Druidia. Pomaga mu w tym nieudolny Lord Hełmofon, parodia Lorda Vadera, który próbuje porwać księżniczkę Wespę. Na jej ratunek rusza samotny gwiazdor i jego wierny towarzysz Barf. What's wrong with it? I've lost the bleeps, I've lost the sweeps, and I've lost the creeps. The what? The what? And the what? You know, the bleeps, the sweeps, and the creeps.
Humor Brooksa opiera się na przerysowanych scenach, metahumorze i łamaniu czwartej ściany. Brooks bawi się archetypami. Wespa to komicznie przerysowana dama w opałach, a Lord Homofon to niekompetentny złoczyńca. Na planie filmowym nie zabrakło również improwizacji. Scena, w której Rick Moranis spontanicznie bawi się lalkami, powstała bez scenariusza. Mel Brooks zasugerował ten moment, a Moranis wymyślił dialog na poczekaniu. Nie, nienawidzę cię. Zostaw mnie. Chociaż jesteś pociągający. Oczywiście, druidzkie księżniczki kochają forsę i siłę, a ja, jak wiesz, mam jedno i drugie. Kosmiczne jaja to świetna rozrywka, lecz warto wspomnieć, że George Lucas pozwolił Brooksowi stworzyć film tylko pod jednym warunkiem. Nie mogły powstać żadne zabawki związane z postaciami z kosmicznych jaj. Drugie miejsce na liście zajmuje film Jaja w tropikach. Jest to przezabawna satyra na Hollywood, wyreżyserowana przez Bena Stillera w 2008 roku. Film opowiada o grupie aktorów próbujących nakręcić wysokobudżetowy film wojenny w dżungli, którzy przez przypadek trafiają na prawdziwy gang narkotykowy. Produkcja to nie tylko parodia hollywoodzkich filmów wojennych, ale też błyskotliwa krytyka przemysłu filmowego, pełna absurdalnego humoru i popkulturowych odniesień. Kirk Lazarus przyszedł zabieg zmiany pigmentacji skóry, co ironizuje nad obsesją Hollywood na autentyczność ról. Za tę rolę Robert Downey Jr. dostał nominację do Oscara, a ciekawostką jest, że aktor początkowo miał wątpliwości, czy przyjąć kontrowersyjną rolę, ale ostatecznie jego występ stał się jednym z najbardziej pamiętnych. I'm cold. I can't feel my legs. They're in the puddle. See, there's a puddle right there. No worries. Oh, good. Film zyskał uznanie dzięki inteligentnej krytyce branży filmowej i wyrazistym bohaterom. Les Grossman, bezwzględny producent grany przez Toma Cruise'a, stał się ikoniczny dzięki komicznie agresywnym scenom, które dodają filmowi ostrej satyry. Kręcony w dzikich plenerach Hawaju film zdobył uznanie za autentyczną scenerię, a rola Jeffa Portnoya była specjalnie pisana dla Jacka Blacka, co idealnie wpisało się w jego komediowy styl. A na podium film Naga broń z Akt Wydziału Specjalnego. To kultowa komedia z 1988 roku, wyreżyserowana przez Davida Zuckera. Film, będący parodią kina policyjnego, przedstawia losy porucznika Franka Drebina. Jest to niezdarny, ale zdeterminowany policjant z Los Angeles, który prowadzi śledztwo w sprawie zamachu na królową Elżbietę II odwiedzającą Los Angeles. Głównego przeciwnika Drebina stanowi biznesmen Vincent Ludwig, a jego sprawy komplikują się przez jego romantyczne perypetie z asystentką Ludwika, Jane Spencer. Ładny boberek. Thank you. Dziękuję. I just had it Dopiero go stopped. wypchali. Pomogę. Komedia jest pełna sytuacyjnego humoru, slapsticku i gagów wizualnych. Drebin zachowuje powagę nawet w najbardziej absurdalnych sytuacjach, jak choćby podczas kulminacyjnej sceny na meczu baseballowym, gdzie próbuje powstrzymać zamach, przebierając się za śpiewaka i sędziego. Ciekawostką jest, że Leslie Nielsen był już wtedy znany z roli w innej parodii pod tytułem Czy leci z nami pilot?, gdzie również prezentował swój charakterystyczny, poważny humor. Kapitan musi jak najszybciej wylądować. Trzeba ją przewieźć do szpitala. Jak to wygląda? To taki duży budynek z chorymi, ale mniejsza z tym. Muszę porozmawiać z kapitanem. To właśnie ten styl stał się jego znakiem rozpoznawczym, który doskonale sprawdził się w Nagiej broni. Dzięki humorowi i niezapomnianej roli Nielsena ta produkcja stała się klasykiem parodii, kpiąc z kliszki na sensacyjnego i oferując niezapomnianą dawkę śmiechu. Parodie to specyficzny gatunek. Dla jednych to czysta rozrywka, dla innych trochę zbyt przerysowany żart. Ale jedno jest pewne, potrafią dostarczyć widzom wielu emocji bez względu na to, czy jesteś ich fanem, czy oglądasz je z przymrużeniem oka. Każdy z tych filmów to solidna dawka śmiechu i satyry, a Wy dajcie znać, która z nich jest Waszą ulubioną. Tymczasem dziękuję za dotarcie do tego miejsca i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!